Witajcie, dzisiaj szybka, łatwa i przyjemna bombeczka bożonarodzeniowa. Jeżeli efekt końcowy Wam odpowiada, zapraszam na film. Podstawę stanowi bombka plastikowa. Bardzo wytrzymała, naprawdę trudno ją zniszczyć. Przykleję na nią różyczki, chyba jedne z najpopularniejszych wzorów kwiatowych. Ale najpierw przemalowałam bombkę na biało. Pędzlem, gąbką i niestety ten kolor nie pasuje do tła serwetki. Ja jestem zdania, że warto się czasami trochę pomęczyć i dobrać pasujące tło. Przepaprałam, wysuszyłam i oto końcowy efekt. Nie jest idealnie, ale jak wiadomo, lepsze jest wrogiem dobrego. A teraz zabieram się za serwetkę. Powycinałam kształty i oddzieliłam górną część. Teraz mogę postrzępić brzegi. Niepotrzebne części namaczam wodą i odrywam. Dobrze postrzępiona serwetka ładnie się wtapia w tło. Nawet w średnio dobrane, jak to moje. Tak wygląda efekt końcowy, a przylepiała będę na klej z brokatem. Ten produkt występuje tylko w czasie świąt, ale uważam, że jest wart uwagi. Na bombkach lepi się źle. No cóż, powierzchnie kuliste nie chcą współpracować. Dla ładnego efektu warto podzielić nasze wzory serwetkowe na jak najmniejsze części. A prawda jest taka, że i tak często zmarszczki powstaną. A prawdziwa walka toczy się o to, żeby ich po prostu nie było widać. Żeby powtarzalny wzór nie wyglądał identycznie, podzieliłam go na mniejsze części i doklejam, a to tu, a to tam jakąś różyczkę. Ozdobiłam połowę bombki i pozostawiłam całość do wyschnięcia. Tutaj jest jeszcze mokry klej, zobaczcie jak się brokat świeci. Dodam, a tutaj już brokat na sucho. Teraz mogę ozdobić drugą część. Czemu nie ozdabiam całości za jednym razem? Ponieważ najprawdopodobniej wsadziłabym palec tam, gdzie nie trzeba i uszkodziła już ozdobioną część. Suszymy i perełkujemy. To są perełki w płynie, a robi się je tak. Wyciskamy kropelkę i suszymy. Preparat trzyma się na każdej powierzchni, a na początku krzywa perełka za chwilę przyjmuje ładny i kulisty kształt. Bombeczka gotowa. Mało pracy, a efekt chyba całkiem przyjemny. A tutaj widzicie brzeg serwetki. Prawie go nie widać. Jeszcze dokleiłam kokardkę i dodałam małe koraliki od spodu bombki. Chociaż prawdę mówiąc, to chyba było niepotrzebne. Stare chińskie przysłowie mówi: nieważne gdzie kupisz produkty, ważne co z nich zrobisz. A ja mimo wszystko zapraszam Was do naszego sklepu. Adres na dole strony i na inspirello.pl.